Cześć! Dzisiaj zajmiemy się symetrią. To ciekawa funkcja, która umiejętnie zastosowana pozwoli zaoszczędzić Ci dużo czasu. Dzięki niej będziesz mógł stworzyć zaskakujące wzory i kształty. Zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy. Stworzę na początek plane'a i dodam modyfikator Edit Poly. Jeśli nie wiesz, gdzie szukać modyfikatora Edit Poly albo chciałbyś stworzyć własną tabelę skrótów, zapraszam do linku powyżej. Przy pomocy klawisza W przechodzę w tryb ruchu, ustawiam plane na środku sceny. Mogę wrócić do modyfikatora plane i trochę zagęścić siatkę. Teraz przy pomocy bevel zmodyfikuję trochę geometrii. Będzie to całkowita abstrakcja, także nie potrzebuję żadnych referencji. O modyfikatorze bevel opowiadałem w poprzednim odcinku. Dodam też dodatkowe edge, które sprawią, że krawędzie naszego wyciągnięcia będą bardziej ostre. Zmodyfikuję też trochę kształt naszego plane'a. Dodam też trochę geometrii, wyciągając krawędzie z Shift. Wykonam jeszcze dwa zagłębienia. Najpierw Inset i bevel w dół. Teraz support lupy i wyciągnę środek. Oj, zapomniałem zrobić tych samych operacji w drugim otworze. Co teraz będzie? Spróbujmy dodać modyfikator symetria. Jak widzisz, dodanie tego modyfikatora tworzy odbicie obiektów wzdłuż osi. Możemy to wykorzystać na kilka sposobów. Zwróć uwagę, że obecnie poruszając pivot przemieszczam cały element. Menu parametrów symetrii umożliwia nam zmianę osi, wokół której będzie działało przekształcenie. Jak widzisz, teraz lewa część modelu została zastąpiona prawą. Aby odwrócić to działanie, zaznaczam opcję Flip. Zauważ, że pivot symetrii zyskuje dodatkowy element, rampkę płaszczyzny, jakby lustra, która obrazuje miejsce i pokazuje sposób działania. Mamy zatem trzy osie i przy pomocy pola Flip możemy odwracać działanie tego modyfikatora na danej osi.
Poniżej wyboru osi znajdziemy Slice Along Mirror, oznaczające podział modelu w osi odbicia, oraz Weld Sim, czyli połączenie nowych elementów. Zobacz, co się stanie, gdy wyłączę Weld Sim. Każda z połówek modelu jest osobnym obiektem tego samego elementu. Gdy teraz włączę Weld Sim Edge na łączeniu i vertex zostaną zespawane i model będzie jednym elementem. Uwaga, wujek, dobra rada. Pamiętaj, że jeżeli krawędź stanowiąca oś symetrii nie będzie równa, a werteksy będą poprzesuwane, powstała geometria nie będzie czysta. Mogą pojawić się dziwne artefakty albo otwory w nieplanowanych miejscach. Dbaj o czystość geometrii, nie pozwól się zaskoczyć. Rozwiniemy teraz strzałeczkę przy modyfikatorze i wybierzmy tryb Mirror. Prawie nic się nie zmieniło, ale przesuńmy teraz pivot. Oś odbicia elementu jest ruchoma, dając nam duże możliwości modyfikacji geometrii. Zauważ, że gdy teraz wyłączę Slice Along Mirror, powstaną dwa osobne modele. Położenie osi odbicia można modyfikować także numerycznie. Ustawię ją na środku sceny. Prawy przycisk myszy na modyfikatorze otworzy menu, w którym mogę na przykład skopiować ten modyfikator i wkleić go ponownie. Wybierzmy znowu element Mirror, ale spróbujmy tym razem obrócić to lustro. Jak widzisz, otwiera to naprawdę spore możliwości i pozwala stworzyć całkiem skomplikowane kształty na bazie czegoś bardzo prostego. Dodajmy jeszcze jedną symetrię. Pamiętaj, że gdy nie wybrałeś Mirror, nie będziesz modyfikował osi lustra, tylko położenie obiektu. Ciekawe efekty można także uzyskać, zmieniając położenie wcześniej dodanych modyfikatorów. Jak widzisz, modyfikator Symmetry nie jest taki straszny i naprawdę warto go stosować. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy z modelowaniem jakiegoś konkretnego obiektu, pisz śmiało. Jeśli chciałbyś, żebym omówił jakiś modyfikator lub inny element Maxa, to proszę daj mi znać i koniecznie zasubskrybuj 3D Maniaka. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.